Christmas. It's what I'm starting to hear, the whispers reaching my ears of warm intentions. Oh, Christmas will burn. Hejka, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale, czyli kolejny vlogmas. Wczoraj spotkałam się z Klaudią, jechaliśmy razem z Eliaszem po Klaudię na peron. Jest tu razem ze mną, więc słucha, co tam gadam do tej kamery i się śmieje oczywiście. Chciałam wam powiedzieć, że wczoraj prawie nic nie gadałam, nic nie mówiłam, dlatego że byłam troszkę zajęta, ale całkiem sporo rzeczy nagrałam dla was, więc tutaj będzie chwila retrospekcji, co robiliśmy, bo oprócz tego, że pojechaliśmy odwiedzić, raczej zabrać Klaudię z pociągu, stacji pociągów, to pojechaliśmy także do kawiarni, więc was zapraszam na krótką retrospekcję i będziemy się widzieć za chwilę. Tam wyglądasz to jedno, ale zagotuję. Things are wrong for you to sleep along too long. You do everything you can to be the center of attention. You one more, and it's not 'cause you're greedy, but the part of you that empty makes you. Maybe I know there's no love big enough to fill you up completely. Spójrzcie za mną, jaki teraz mamy piękny widok. W ogóle tam jest Jagalchi. Za mną jest Jagalchi oraz jest też Nampo Tower, czyli powiedzmy Namsan Busano, który w ogóle, jak już wcześniej wam wspominałam, wcale nie wygląda jak Namsan, ale jest to ładna wieża historyczna, więc także warto ją zobaczyć będąc. A teraz w ogóle cała jest w tych liściach, takich zielonych, złotych drzewach, więc naprawdę musi tam super wyglądać. Jak to grudzień w Busan bardziej jest jesienny niż grudniowy. Właśnie rozmawiałam o tym z Klaudią, że tak ciepło jest. Mamy około 15-14 stopni. To teraz was jeszcze zapraszam do jednego miejsca, już tam wcześniej chyba byliśmy, jest to Democracy Park i ładne miejsce, takie właśnie klimatyczne, a my podążamy nadal w stronę Nampo. Była chwila przerwy, żeby wam pokazać ten widok, bo jest naprawdę piękny. Everything for you. I confess it felt so good just to be out of my control. I took my heart and soul. I don't know if I gave and what you stole. You don't mean to Christmas! what you. Co to jest? No, lecimy do domu. Odprowadziłam mojego syna Eliasza do przedszkola i teraz wracamy do domu. Idziemy sobie zrobić pyszną kawę, bo dzisiaj doszedł nasz syrop. Co prawda nie do końca świąteczny, bo takiego syropu świątecznego nie ma, ale orzechowy. Razem z Klaudią napijemy się pysznej kawy z syropem orzechowym, więc lecimy. Dajcie znać, czy ten syrop jest dobry, jak wam pokażę, jak wygląda, bo ja nie jestem 100% pewna. Były też inne, ale dostawa nie byłaby na jutro.
Szukałam jakichś ciekawych syropów na kupang, ale niestety nic ciekawego nie znalazłam, więc liczę na to, że ten syrop będzie smaczny. Dajcie znać, czy wy używacie jakieś syropy. Jeżeli macie jakieś polecenia, to może skorzystam, jeżeli one będą dostępne, bo niestety na kupang wybór jest naprawdę słabiutki. Więcej takich syropów do koktajli niż do samej kawy. To jak o syropie, którym wspominałam, to mówiłam o tym. Zobaczymy, jak będzie smakować. Co prawda miał być piernikowy, ale wiecie, jesteśmy w Korei. Tutaj nie istnieją takie rzeczy jak piernikowe syropy. No przeszukałam wszędzie, nie było. Więc jest orzechowy. Ja w ogóle bardziej wolę orzechowy. Zobaczymy. Ja kojarzę w ogóle tą firmę z Polski. W kawiarniach bywała, więc liczę na to, że będzie smacznie. Zobaczymy. Dam wam znać, a jeżeli znacie, to dajcie wyznać, czy wam smakuje ta kawa z tym syropem, a jeżeli macie lepsze polecenia, to ok. Wiem, że jest Monin, ale Monin jest wychodził troszkę droższy, bo było trzeba dopłacić za dostawę, etc. i potem wychodziło to dużo drożej. Wiem, że jest hazelnut. Nie wiem, jaka jest różnica między hazelnut a tym w smaku. To jest to samo, noisette jest po francusku. Aha, no to zobaczymy, czy będzie nam dobrze smakować. Taka sama przystaje, a pozmywasz? Robimy test smaku, już co prawda spróbowałam i niestety nie czuję. Dobra, ja ponownie musiałam wlać jeszcze jedną łyżeczkę tego syropu, bo niestety nic nie czuję. Jest taki lekki, delikatny na końcu języka posmak właśnie orzecha, ale jeżeli chodzi o sam ten smak, nie jest intensywny, jest słodki i właśnie tu jest problem w tych syropach najczęściej, że one są bardziej słodkie niż o jakimś smaku, więc nie jest zły, nie jest jakiś przesłodzony, bo po tych 2 łyżkach nie czuję jakiejś mocnej takiej słodyczy, ale taki ten jednak smak orzecha jest taki bardzo delikatny, taki muśnięty. Za chwilę ci zrobię kawę, no to dam do posmakowania, bo jeszcze jest u mnie Klaudia, żeby nie było. Zobaczymy. Dobra, lecę. Piję kawę i robię Klaudii, bo jestem tutaj kawiarnia. Dobra, czy staramy się bardzo szybko wyjść? Tak. Czy idzie nam to wolno? Idzie. Tak. Zgadza się. Raczej ja jestem bardzo wolna, oczywiście. Znowu. Ale właśnie muszę się pomalować, wziąłam prysznic, bo niestety musiałam wziąć prysznic. Te włosy nadal tak rano super nie wyglądają, ale i tak jest lepiej. Jest lepiej, bo zaczęłam jakichś nowych kosmetyków do włosów korzystać, więc rano nie były to takie strąki, ale jak na razie je testuję, więc nic nie będę mówiła, ale zapowiada się, że może być fajnie. Próbuję ten makijaż jak najszybciej zrobić, żebyśmy się już nie wydziały, bo ładna pogoda jest, marnujemy w domu siedzieć, nie będziemy. Jest plan na to, żeby pójść na Jumpo, zobaczyć, co ciekawego tam mają. Już wcześniej Klaudii chciałam pokazać w ogóle Jumpo, bo naprawdę fajnie się tam rozwija cała ta dzielnica. I pójdziemy na pewno do Modern House, bo ja chciałam tam skoczyć, jeszcze nie byłam, więc będzie mini przegląd z Modern House'a. Do Uniqlo zajdziemy, bo wiecie, tam zawsze zimowe jakieś swetry ciekawe są. Chciałam Klaudię też wziąć do moich second shopów tutaj w okolicy, bo może będzie chciała sobie coś znaleźć, jakieś fajne rzeczy, zobaczymy. I taki mamy po prostu plan. I będziemy mogli się tam wybrać, więc także posprawdzamy, czy w ogóle jakieś ciekawe świąteczne dekoracje można znaleźć na Jumpo i Somyeon, chociaż wiecie, te koreańskie dekoracje świąteczne najlepiej wyglądają w nocy, bo są to jednak takie świetlne dekoracje, kiedy jest ciemno i można sobie popatrzeć na światełka. Rozumiecie, o co chodzi? Myślę, że tak. Dlatego pewnie dzisiaj nie będzie za dużo do oglądania, ale fajny spacer, tak żeby po prostu nie siedzieć w domu i skorzystać z tego, że jest ładna pogoda. Pewnie nie będzie za długo,
bo zima w końcu może kiedyś przyjdzie do Korei. Tak, pogoda w ogóle jest taka śmiesznawa trochę, bo jest tak zimno, potem Klaudia przyjechała i zrobiło się ciepło. Więc pewnie jak Klaudia wyjedzie, to się stanie tak, że się zrobi zimno. Więc korzystamy jak najwięcej. Wczoraj było 18 stopni. 18 stopni. Kiedy ostatnio? Żeby zimą, środek zimy, grudzień, było 18 stopni. Byłyśmy na Yongdo odebrać kamerę. Długa historia. Nie wiem, czy warto ją opowiadać, bo to tylko pokazuje, jaka jestem niezorganizowana, zapominalska i zawsze wszędzie wszystko zostawiam. Tak, bo zostawiłam kamerę w ogóle w tym. O matko, nie mogę się wysłowić, kiedy robię kreski. Właśnie, widzicie, Klaudia słucha. Byliśmy w Baskin Robbins i po prostu leżała ta kamera na stole i ja jej nie zgarnęłam. Nie wzięłam tej kamery ze stołu. Więc wiem, już wiecie o tym, że ja jestem po prostu taka. No jestem i się do tego jak najbardziej przyznaję, chociaż ile można o tym słuchać też, nie? Bo to już się robi powoli nudne. Że Martyna poszła gdzieś i znowu coś zostawiła. Więc wróciłyśmy razem z Klaudią właśnie do Baskin Robbins. Wyszłyśmy z tego Baskin Robbins i po prostu zalało nas fala ciepła. Było 18 stopni. A chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj 5 grudnia? No. Bo jest 3. vlogmas, który dzisiaj wystawiam. No. Jest 3 grudnia i jest bardzo, bardzo ciepło. Nie wiem co się dzieje z tą pogodą. Zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle dojdziemy kiedykolwiek do tej zimy, gdzie będzie w końcu troszkę zimno. Czy ja się, nie że płaczę, nie? Ale w sensie takim, że przydałoby się, nie wiem, no poczuć ten świąteczny klimat, o którym ja ciągle mówię w moich vlogmasach. Staram się znaleźć świąteczny klimat, którego nie ma. Tak, taka to historia. Dobra, ja sobie będę się tutaj ogarniać, dlatego że szybko wyjdziemy. Staramy się jakoś tak ogarnąć w miarę szybko, więc plan już znamy. Będziemy się widzieć za chwilę, kiedy ogarnę się. A idzie mi to bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Jesień z busem, więc nasze liście nie opadły. Wcinamy hot dog. No właśnie mam mieszane uczucia. Nie jest zły, ale to nie jest ten hot dog, którego ja pamiętam i którego bardzo lubię. No niestety, ale nie jest zły, więc czy wrócę? Ciężko powiedzieć. O, tu jest inny jeszcze hot dog, widzę. Jeszcze inna jest za 1500.
ale jest zamknięty, więc kicha. Idziemy jeszcze kawałek i potem będziemy skręcać w lewo, żeby pójść na Somion już wtedy. Bo już trochę czasu nam leci, nie? Bo jest chyba już prawie 2, a jeszcze musimy zajść do domu, wymienić baterię. Ja muszę jednak się troszkę cieplej ubrać, bo jeżeli będziemy mieli zostać cały czas na zewnątrz, to jednak potrzebuję chociaż cieplejszego sweterka. I wtedy pojedziemy na wycieczkę razem z Eliaszem. Mam nadzieję, że uda nam się go przekonać, bo wiecie, Eliasz to jest, jak się uprze, że chce się bawić, to będzie się bawił. A my musimy czekać na niego, aż on się ogarnie i powie, tak, mogę już iść. Więc widzicie. No teraz jest tutaj całkiem sporo sklepów, niektóre się zamykają, niektóre się otwierają, ale to chyba tak właśnie jest na tych popularnych uliczkach w Korei, że coś upada, ale potem znowu coś się otwiera, więc jest to jakby symbioza, obiekt zamknięty. Dobra, lecę, bo już głupoty gadam. Nie idziemy na kawę. Możemy się napić kawy. Jesteśmy już w domu z Klaudią i niestety musimy zmienić plany. Pójdziemy razem do restauracji, jak odbierzemy Eliasza, Eliasz się troszkę tam pobawi i wtedy jakoś sobie zorganizujemy dzień. Niestety mój mąż ma dzisiaj chłesik, właśnie napisał do nas i powiedział, że ma chłesik i niestety nie może być razem z nami, więc my wykombinowałyśmy, że pójdziemy do tej restauracji co zawsze, zjemy sobie coś razem z Eliaszem i tak spędzimy ten dzień. A chciałam wam pokazać, jaką sobie w końcu, raczej pokazywałam wam spinkę, ale tak z bliska. Mam taką czarną, o tak wygląda, i mam też już wam pokażę drugą, pewnie pisze mój mąż, i mam też drugą spinkę, ale taką w to nie jest panterka, to jest, co to jest? O, panterka. Panterka? No. Tak mam wrażenie. I mam też taką pantereczkę, czyli 2 takie słodkie spineczki. I tak jak Klaudia zwróciła uwagę właśnie, że to są dobre spinki, bo ja zawsze tak sobie je poprawiam, te włosy, a przez to, że tutaj wieje, to często zdarza mi się, że te włosy bardzo szybko stają się takie przetłuszczone, bardzo brzydkie, a dzięki tym spinkom nie ruszam w ogóle te włosy i co ważne, też wietrze one tak nie latają na wszystkie strony, więc myślę, że jest to super pomysł, bo mam też te takie klipsy, ale te klipsy nie do końca trzymają moje włosy. Co ty tam, będziesz wcinać to bulgogi? Mam ci podgrzać? Na patelni. Nie, takie jest bardzo dobre. Tak troszeczkę. Ale ja bym troszeczkę je podgrzała, odrobinkę, tak żeby chociaż ten tłuszcz tak się Dobra, dokończ filmik. Przepraszam za zepsucie. No po prostu ci ludzie to, nie wiem, jakieś dziwne jedzenie lubią, no. Jak zjesz ze mną, to podgrzejmy. Zjem troszeczkę. Wrzynają mi się w ogóle spodnie. Paczek, tu, o patrz, widzisz? No. Mocno, co? Troszeczkę. A nie mogłam ich poprawić po drodze. Dobra, to wtedy mamy taki plan i może wieczorem zjemy popcorn i będą świąteczne filmy. To tak, żeby zakończyć po prostu chociaż jakoś ten vlogmas świątecznie. Bo jedyny śnieg, jaki dzisiaj widziałyśmy, to był śnieg liściasty. Tak, śnieg liściasty. Mieliśmy zobaczyć jakieś ścieżkę z światełkami, no ale niestety znowu nam nie wyszło, bo mojego męża nie będzie, więc tak daleko nie będziemy jechać, żeby ciemno nie było, nie wracać po ciemku razem z Eliaszem. Mogłoby to za dobrze nam nie zadziałać. Klaudia kupiła sobie bardzo fajne buty, oczywiście ja je wybrałam, ale nie zmieściła mi się stopa. Nie wiem, czy wy także macie z tym problem, że buty się nie dopinacie, bo macie taką wielką łydkę i niestety żadne buty, po prostu szukałam Zara, inne, wszędzie takie buty dłuższe szukałam i wszędzie po prostu jest tak opięte, że mi nogi po prostu aż bolą od tego, że muszę je zapinać, bo skóra aż się tam między ten zamek wchodzi. Tak bardzo, no. I ukradła mi te buty i potem sprawdziłam, że ceny na nas w internecie to ogólnie słabo.
Bo one chyba jakieś 500 będą kosztować. 500 000 łonów. Czyli jakieś 1500 zł. To. No. Mogą kosztować nawet 1500 zł. Daj je, pokaż. Pokażę ludziom. O! O takich butach mi chodziło. Widzicie? I to jest camper i prawdopodobnie tak obstawiamy, że to jest skóra, bo ma wykończenie ogólnie skóry i w ogóle w środku nie macie takiego plastiku, nie macie tego uczucia, tylko jest taki właśnie materiał normalny, zwykły. Więc jestem ciekawa, nie jestem 100% pewna, czy to jest skóra, ale jest to możliwe. Skóra tak specyficznie pachnie, ale tutaj jakby ten zapach wywietrzał mnie trochę. No nie wiem, no można... Ciekawie jak można sprawdzić w ogóle. Won't you stick around? Watch the winter sun go down. Crystals glowing all around. Musimy soczek kupić. O, tu są te. Myślisz, że to wystarczy? Moon shines blue on frozen streets. Wiedziałam, że będzie w ogóle Christmas movie. Teraz wiem, W ogóle dzisiaj nie jest chyba nasz dzień i mieliśmy zaplanowane sporo rzeczy. Niestety mój mąż postanowił, że jednak przyjedzie do nas. Poczekajcie, poprawię was trochę. I zrezygnował z Chosika, spędzi z nami wieczór, ale chodzi o to, że myśmy już mieli jakby tak zaplanowane wszystko, ale się popsuło. Więc teraz stwierdziłyśmy, że wrócimy do domu, obejrzymy Christmas, poczekamy na mojego męża, będziemy oglądać Christmasy, jakąś bajkę, film taki dla dzieci. No i oczywiście co, na Netflixie nie ma nic, nie wiem, wszystko obejrzane, wszystko już jest takie, patrzymy, o, familijny film, a tam romans po prostu totalny, więc nie ma sensu. Więc nie ma dzisiaj Christmasy, ale oglądamy o Oceanie jakim? Atlantyckim? Tak. Oglądamy film, serial o Oceanie Atlantyckim, ale są pingwiny, a pingwiny to chyba oznacza zima, chociaż tam zimy nie ma, więc jest wonderful. Za to będzie popcorn. Jedno co nam się uda, to może popcorn. Jeżeli go nie spalę, bo będzie w ogóle wtedy rewelacyjnie, jak jeszcze spalę popcorn do tego wszystkiego.